Cześć, tu Złomnik. Dzisiaj w moim programie zawsze gra ten Mitsubishi L300 z napędem na 4 koła. This video has English subtitles. You can turn them on in the panel below. Zapraszam. Ten wóz budzi duże zainteresowanie. Na stacji benzynowej się mnie dwie osoby pytały: panie, co to za sprzęt? Więc mówię, to jest L300 4x4 Mitsubishi takie, połączenie terenówki z vanem. O wow, połączenie terenówki z vanem, ale fajnie, super. Jest taki entuzjazm. Ja widzę po tych ludziach, że oni by chcieli sobie coś takiego kupić, tylko że jakby sobie zdali sprawę z tego, jak trudno jest to kupić, jak trudno jest do tego kupić części, jak to koroduje, jak to jest wolne, jak to się nie prowadzi, jak to się kiwa, to ten entuzjazm jakoś tak im szybko opadł i skończyliby z jakimś zwykłym vanem albo najczęściej po prostu z SUV-em, no bo SUV-y są modne, tak? Czy nie? Trochę zmieniam koncepcję, bo normalnie stoję przy samochodzie, jak o nim opowiadam, tym razem w nim leżę. Bo to jest samochód do leżenia. To jest samochód, który jest połączeniem kampera, terenówki i busa. Czyli wszystkie najlepsze samochody, jakie można sobie wyobrazić, są złączone w jeden rodzaj samochodu. L300 4x4 to wbrew temu, co się sądzi, nie jest samochód postawiony na ramię od Pajero. Tutaj jest nadwozie samonośne. Ma ramę pomocniczą, oczywiście tylną i przednią, które podpierają osie mocowania dyferencjałów. Ale samo nadwozie jest samonośne. To jest pomieszanie fantów od Pajero z gratami ze zwykłego L300 vana. Z tym, że od zwykłego L300 vana ten samochód się diametralnie różni. Do tego stopnia nawet, że nie ma dźwigni biegów przy kierownicy, tak jak miał stary L300, tylko ma normalną dźwignię biegów w podłodze. Natomiast podczas jazdy jest on bardzo podobny, czyli wolny, z bardzo wysokim środkiem ciężkości, próbuje się trochę wywracać, jest bardzo miękki, czyli tak jak lubię. Właściciel tego wozu jest gorącym orędownikiem koncepcji zawsze gratem. W związku z tym trzyma po prostu ten wóz pod drzewem na parkingu i raz na jakiś czas sobie nim jedzie na wycieczkę, kiedy potrzebuje. Samochód w tym czasie sobie obrasta mchem, zachodzi takim pyłem z drzew. Właścicielowi to kompletnie nie przeszkadza. Mówi: kiedyś go pojadę i umyję, ale na razie jest fajnie, jeździ, nie sprawia żadnych kłopotów. Oczywiście, jeżeli chodzi o korozję, no troszkę tej korozji jest. Normalnie te wozy, one korodują straszliwie, w tempie po prostu dramatycznym. Natomiast ten egzemplarz z jakiegoś powodu się uchował w całkiem niezłym stanie. Wygląda naprawdę na zdrowego i nawet te drzwi przesuwne zamykają się bez żadnego problemu. No i a propos części. Mówię do właściciela: jest gnój, ale jak z częściami powiedz. No on mówi tak: no niektóre elementy pasują od L300 zwykłego vana, niektóre drobiazgi można dopasować od Pajero, ale trzeba trochę wiedzy, żeby wiedzieć, które akurat rzeczy od Pajero podejdą. Ale zasadniczo to jest tak: dzwoni się do ASO i się mówi: dzień dobry, chciałbym część taką i taką do L300 4x4. I wtedy ktoś tam klepie w komputer, klep i za minutę mówi: no mam dla Pana tę uszczelkę, akurat jest ostatnia w Japonii, czeka na magazynie, cena 6733 zł 48 groszy, czy jest Pan zdecydowany? No więc właściciel zbiera oczy z podłogi i pozostaje dorabianie. W takich samochodach jak ten trzeba niestety polegać na mechanikach, którzy umieją coś dorobić do samochodu i dzięki temu takie samochody da się utrzymać w sprawności. Jak widzę auto, które ma dwie pary drzwi przesuwnych po obydwu stronach, to od razu mi się przypomina moje Suzuki Kary, które też miało to rozwiązanie. To jest świetne rozwiązanie. Uważam, że ono powinno być spotykane w znacznie większej liczbie samochodów, a nie tylko w jakichś tam wybranych vanach. Nie wiem, dlaczego tylu producentów się z uporem godnym lepszej sprawy trzymało drzwi przesuwanych tylko z jednej strony. Na przykład Mitsubishi miało sobie przecież w ofercie model Space Runner, który miał drzwi przesuwne tylko z jednej strony, a w tym L300 4x4 zrobili z obydwu. I tak trzeba żyć. To jest naprawdę wysoka bryka. Nie dość, że tutaj ma taki schodek do wchodzenia, bo inaczej byłoby już trudno, to jeszcze spójrzcie, jaka jest ogromna odległość między linią nadkola a oponą. Prześwit też jest mega konkretny. Pod tym samochodem można byłoby się położyć i tak by się człowiek zmieścił. Można by się było położyć równo na ziemi i ktoś by nade mną przejechał i by mnie nawet nie zgniótł. Auto jest tak wysokie. Opony są 215 na 75 na 15, typowo terenowe, także podczas jazdy po ulicy one hałasują, ale w terenie sobie radzą fantastycznie. A jeżeli chodzi o napęd 4x4, dołącza się go ręką. Piasty przednich kół są automatyczne, czyli tam są sprzęgiełka po prostu zamontowane, które się samoczynnie załączają po przesunięciu dźwigni, a żeby to rozłączyć, wystarczy wrócić dźwignią na 2WD i troszeczkę cofnąć, auto się wtedy przełączy znowu na tryb 2WD.
L300 w wersji 4x4 to jest idealny samochód na wycieczkę. Można sobie nim jechać z prędkością 80 na godzinę na weekendową wycieczkę, oglądać sobie, kontemplować sobie piękno polskiej natury. Można się w nim zdrzemnąć, jeżeli komuś takie warunki spartańskie nie przeszkadzają. Można nim dojechać znacznie dalej niż samochodem osobowym. Praktycznie wiedzie tam, gdzie wiedzie większość terenówek. No a to, że jest wolny i niebezpieczny, no to wiecie jak jest. Wolni ludzie są najbardziej niebezpieczni. Samochód tego typu, czyli z silnikiem w kabinie, to jest najlepsza koncepcja samochodu, jaka może być, bo w tym momencie całość powierzchni płyty samochodu jest wykorzystana realnie na kabinę pasażerską. Oczywiście to nie mogło się udać z powodów bezpieczeństwa, no bo oczywiście wtedy nogi kierowcy są tutaj i w razie jakiejkolwiek kolizji nie będę Wam nawet tego tłumaczył. Tutaj pod podłogą jest 2,5 litrowy diesel, wolno ssący, bardzo dobry silnik na kubie, niezwykle popularna jednostka do napędzania tych wszystkich amerykańskich klunkrów. O tym niedługo już przeczytacie w mojej książce o motoryzacji kubańskiej, która się ukaże po wakacjach. A tymczasem jesteśmy na warszawskim Ursynowie, to jest terenówka, więc no, nie wiem, czy będzie łatwo znaleźć na Ursynowie jakiś teren, w który można by pojechać, ale spróbujemy, więc pakujemy się do środka, przy okazji Wam opowiem o wnętrzu i jedziemy w poszukiwaniu terenu na Ursynowie. 6000 obrotów i maksymalnie 160 na godzinę. No to jakiś optymista projektował naprawdę. Całe to wyposażenie tutaj to jest takie, że jakby ktoś mnie zapytał, w jakim japońskim samochodzie jesteś, to bym nie miał zielonego pojęcia. To wszystko jest zawsze takie samo w autach japońskich. Tak jakby to jedna zawsze marka robiła. Ale może to i lepiej. Tu mamy dźwignię biegów po lewej stronie, dźwignię do włączania napędów po prawej stronie. Widzimy, że ma tylko 3 pozycje. Standardowo jeździmy sobie w 2H, 4H to jest napęd na 4 koła, no i 4L to jest reduktor, włączamy go kiedy już naprawdę jest źle. Jest dużo przełączników, które nie wiadomo co robią, dobrze jak w starym samochodzie. Znaczy wiadomo, ten to jest od nawiewu, mała siła, duża siła, o tak to idzie. To jest zamek centralny, działa tylko na tylną część pojazdu, bez przednich drzwi. To urządzenie to jest separator akumulatorów. W tym samochodzie są 2 akumulatory. Jeden na przykład zasila lodówkę na kempingu, a drugi służy oczywiście do uruchamiania samochodu. No i gdyby było tak, że są nierozłączalne, to ta lodówka by rozładowywała ten akumulator rozruchowy, więc po to właśnie jest separator, żeby je oddzielić i żeby ewentualnie je ze sobą złączyć na czas, kiedy się ładują podczas jazdy. I to, proszę Państwa, jest najbardziej naturalna pozycja za kierownicą w samochodzie. Nogi są w dół, a nie do przodu. Kierownica jest przede mną tak jak talerz, tak jakbym jadł. Jak siedzę w domu i jem obiad, jem ziemniaki z kotletem schabowym, to nie siedzę w pozycji, że mam nogi do przodu i ręce, nie wyciągam rąk przed siebie tak i nie jem w ten sposób, tylko jem sobie tutaj na talerzu i nogi mam w dół. Tak samo powinno być w samochodzie, dlatego pozycja za kierownicą w busie jest tą najbardziej naturalną i najlepszą. No, palimy i robimy. Palimy. O. Nie ma przełącznika świec żarowych, znaczy kontrolki. Tam dopiero słychać przełącznik, przekaźnik w tamtym słupku. Jesteśmy w miejscu, gdzie powstaje południowa obwodnica Warszawy. Chociaż to jest majówka, to jakieś tam prace trwają. Tutaj jest wjazd właśnie na tę budowę. No oczywiście droga jest objęta zakazem wjazdu, nie wolno. I tam dokładnie przed nami znajduje się ten dom, o którym Wam mówiłem. To jest zabytkowy dom, zaraz go zobaczymy z bliska, gdzie normalnie mieszkają ludzie i bez zburzenia tego domu nie da się zrobić tej obwodnicy. Jestem bardzo ciekaw, co zrobią z tym domem, przeniosą go czy co, ale wygląda fajnie, jest oldschoolowy, jest zawsze gratem.
Jeśli chodzi o kąt natarcia, to ten wóz jest prawdziwym dzikiem. Nie jest może zbyt stabilny, trochę jest ciężki, trochę się kopie, ale jeżeli chodzi o atakowanie przeszkód, jeżeli ma ktoś troszkę umiejętności, jeździł troszkę w terenie, to 99% tego, co jest, to pokona bez żadnego kłopotu. 3 pozytywy, 3 negatywy L300. Pozytywy: bardzo wszechstronny, świetne zdolności terenowe, fajny silnik, żwawy, niezbyt głośny. Negatywy: zerowy poziom bezpieczeństwa, korozja, brak części. I to tyle w tym odcinku. Zapraszam na następne, oglądajcie mój kanał i pamiętajcie, zawsze gratem. O, zawsze gratem. Do widzenia.